Zastanawialiście się kiedyś, po co ludzie po kilkunastu albo po kilkudziesięciu latach wracają z emigracji do Polski? Co ich tak naprawdę gna do tej Polski? Chęć odzyskania siebie, tęsknota, czy brak pomysłu na własne życie? Ostatnio na YouTubie polskim ukazały się dwa różne filmy. Pierwszy film jest z kanału Projekt na drugie życie, a drugi film jest z kanału Margaret Tomczak. Linki na te filmy zostawię Wam tutaj na dole w opisie tego filmu. I co bardzo zainteresowało mnie i wielką publiczność polską. Otóż Paweł po 40 latach wraca z emigracji z Kanady do Polski z 2 walizkami. I jak to on powiedział na swoim filmie, sprzedał wszystko, dom, rozwiódł się i wziął 2 walizki, kupił sobie w Polsce Super Express i kupił sobie motor. Natomiast z kanału Margaret Tomczak, Małgosia, po 15 latach wraca do Polski z rodziną, wraca do domu swojego, gdzie inwestuje w zakup różnych przedmiotów, urządzanie własnego domu, urządzanie własnego gniazda. Małgosia stawia na całkowitą stabilizację. Na emigracji mieszkam 37 lat. Mieszkam we Włoszech i ja dzisiaj chcę rozbić na czynniki pierwsze te 2 kanały i zadać sobie i Wam jedno kluczowe pytanie. I odpowiedzieć na to pytanie, czy wolność to brak rzeczy, czy właśnie własne miejsce na ziemi. Przejdę do właśnie Pawła z kanału Projekt Drugiego Życia i to, co mi się nasunęło na myśl, że człowiek, który miał wszystko, osiągnął wszystko w tej Kanadzie, miał dużą kasę, miał jacht, miał drogi samochód, piękny dom, rodzinę, a jednak nie był szczęśliwy i nie czuł się wolny. Spakował 2 walizki i wrócił do Polski. Przyleciał do Polski tylko z 2 walizkami. I nic więcej. Wynajął dom, w którym wszystkie rzeczy są właściciela domu. Jedyną rzeczą, którą posiada i którą powiedział, że nigdy by się nie pozbył, czyli Super Express do kawy i motocykl. Motocyklem może się poruszać po całej Polsce i po całej Europie. A ekspres do kawy, kawa dodaje energii. Rano co pijemy? Kawę pijemy, prawda? Żeby się obudzić, żeby poczuć ten aromat i tak dalej. Ale on dzięki tej kawie, dzięki temu motorowi czuje się wolny. Nie chce nic, po prostu pozbył się wszystkiego. Z jednej skrajności w drugą skrajność, ale wybrał jaki kierunek? Wybrał Polskę, bo w Polsce się urodził, prawda? Tu są jego korzenie. Tutaj ma swoich znajomych, albo jak nie ma znajomych, to pozna ludzi i jednym słowem tutaj zaczyna się resetować. Nie powiedział na swoim kanale, czy on rzeczywiście zapuści korzenie w Polsce. Jedyną rzeczą, którą powiedział, wróciłem po 40 latach do Polski, żeby się odnaleźć i żeby poczuć wolność. Nic nie chce, tylko chce czuć tą wolność. I dla niego wolność to jest nieposiadanie niczego. I na swoim filmie, na którym tak dużo ludzi przyszło i zobaczyło ten film, na którym powiedział, że nie chce ludzi nakłaniać, żeby się pozbywali czegoś albo żeby nie dążyli do jakichś tam marzeń, tylko tłumaczę, że w jego przypadku posiadanie dużo to posiadanie dużo problemów, posiadanie dużo zobowiązań. Też porównał swoją pracę opowiedział na tym swoim filmie, że ludzie, którzy posiadali dużo w Kanadzie, często byli zawikłani w różne zobowiązania. I to widać było, że nie byli szczęśliwi, że budowali domy, ale na tą radość czekali wiele lat, bo musieli spłacać niesamowite duże kredyty, a brali duże kredyty, żeby budować duże domy.
I tutaj jest taki wniosek, że on po prostu szuka tego szczęścia i tej wolności w Polsce, nie mając nic. Ale mówi, wróciłem po 40 latach do Polski. Teraz, widzu, ja Ci teraz przytoczę drugi przykład mojej wspaniałej youtuberki, którą oglądam od 2 lat i śledzę, jakie są losy tej wspaniałej dziewczyny, kobiety, która ma 30 parę lat, 15 lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, dosłownie w tym roku, miesiąc temu wróciła do Polski. I właśnie Margaret, czyli Małgosia Tomczak, ona ma inne poglądy. Ona tęskniła za Polską, ale ona tęskniła za czymś takim stabilnym. Dla niej wolność i taki spokój to jest właśnie ten dom, urządzanie domu, kupowanie przedmiotów. Każdy detal jest dla niej bardzo ważny, każdy przedmiot jest dla niej bardzo ważny. Wszystko dla niej jest bardzo ważne. Te przedmioty muszą być takie, które ona czuje je. I to jest taka właśnie różnica, że są 2 różne światy, jak ja tak popatrzyłam. Ludzie wracają z emigracji, ale widzą swoje życie w inny sposób, ale tutaj jest jeden mianownik. Obydwoje, czy Paweł, czy Małgosia, mają ciężar stresu i ten stres w inny sposób chcą rzucić z siebie. Paweł rzuca, przyjeżdżając do Polski z walizkami i nic nie chce i chce podróżować i ten stres rzuca z siebie, chce się zresetować. Natomiast Małgosia wraca z rodziną i żeby rzucić ten stres i tą tęsknotę, którą miała przez 15 lat do Polski, tęskniła za rodziną, za wszystkim, nawet za polami, za drzewem, za kwiatkami, za ptaszkami, to w ten sposób odnajduje siebie realizując, kupując rzeczy do domu. Więc tutaj to są 2 różne światy. A teraz mam pytanie do Ciebie, widza. Czy, żeby poczuć wolność, to trzeba sprzedać wszystko, pozbyć się wszystkiego i wyruszyć w świat z 2 walizkami, czy zrobić tak jak Małgosia, wrócić do domu i urządzać dom? Napisz mi tu w komentarzu, jak Ty to widzisz, jak widzisz właśnie podejście do wolności, do szczęścia i do wolności. A teraz jeszcze wrócę do kanału Margaret Tomczak, do Małgosi, którą oglądam od 2 lat i często jej piszę komentarze pod jej filmami, że ona wróciła do Polski z rodziną, wróciła do swojego domu, zaczyna go urządzać, kupuje różne rzeczy. I czy według Ciebie, widzu, kupowanie przedmiotów, realizowanie swoich marzeń i otaczanie się wieloma przedmiotami to jest więzienie? Odpowiedz mi tutaj na dole w komentarzu. Z mojego punktu widzenia to Małgosia ma inne potrzeby psychologiczne. Człowiek po wielu latach życia na emigracji, człowiek, który tęskni za rodziną, ma prawo do bycia szczęśliwym, zapuszczenia korzeni i mieć tą stabilność. I z mojego punktu widzenia kupowanie różnych przedmiotów do domu to nie jest jakaś chciwość, jakaś rozrzutność. To jest po prostu chęć zbudowania dla siebie swojego gniazda, azylu, dla siebie, dla swojej rodziny, dla osób, które będą ją odwiedzać. Ja to tak widzę. A Ty co o tym sądzisz? Mieszkając tutaj 37 lat na emigracji, wiele razy widziałam, ile osób wraca do Polski po 20 latach, po 30 latach emigracji. W ciągu tego czasu te rodziny wybudowały sobie domy, czy te osoby, domy i tak dalej, ale żyły ciągle w tęsknocie, w kierarcie, w takim stresie. I wracając do Polski, to wszystko odpuszcza i tak naprawdę człowiek wraca do Polski nie z walizką pieniędzy, tylko po prostu z psychiką rozwaloną, ze stresem, który tam zaczyna
wychodzić, ale często przez ten cały stres, przez te 30 lat, czy przez 20 lat, jak ktoś żyje w stresie i mieszka za granicą, to pojawiają się różne choroby, bo ciągłe życie na kortyzolu, kortyzol wytwarza stres. To jest coś niesamowitego, to jest broń przeciwko samemu siebie. I to nie jest dobre. I ci ludzie, jak wracają do Polski, to wtedy nie potrafią się cieszyć tym, że są we własnym domu, tylko zaczynają się zamartwiać, bo zdrowie zaczyna szwankować. I to jest taka prawdziwa prawda. A ja mieszkam 37 lat i mam taką dewizję życia. U mnie jest dom tam, gdzie ja jestem. Ja nie czekam na szczęście i na wolność, która się pojawi kiedyś, czyli ja nie biegnę do tej wolności, nie non corro, jak to się mówi po włosku. Dla mnie szczęście jest tu i teraz. Czyli ja każdego dnia się cieszę, że się budzę i mam chęć spędzić cały dzień mojego życia w tym dniu i w tym miejscu. Nie, że ja sobie marzę, Boże, jaka ja jestem nieszczęśliwa, bo ja chcę polecieć do Afryki, ja w tej Afryce nie byłam i jak ja nie polecę, to jestem nieszczęśliwa. Nie, ja po prostu nie mam takich marzeń, nie mam takich myśli. Ja się cieszę, że słonko świeci, że mogę wypić pyszną kawę, pyszne espresso, że mogę wyjść z domu i wypić i spotkać kogoś w barze włoskim, bo przecież mieszkam we Włoszech, i ktoś mi powie buongiorno, prego, grazie i to jest dla mnie wielkie szczęście. Czyli ja nie mam tego kortyzolu i ja tak samo nie przywiązuję się do rzeczy. Nie mam potrzeby, żeby mieć dużo przedmiotów. Owszem, wszystkie rzeczy, które mnie otaczają, sprawiają mi przyjemność, ale ja się do nich nie przywiązuję. Po prostu są. Jak ich nie ma, to też jest dobrze. Najważniejsze, że ja się dobrze czuję, że ktoś się do mnie uśmiechnie, że życie się do mnie uśmiecha. I ja jestem szczęśliwa. I jeszcze, co jest bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy się czuli kochani, ale żebyśmy się sami siebie kochali, żebyśmy czuli do siebie wielką miłość, radość, że my jesteśmy to my, że nie musimy sobie nic zarzucać i żebyśmy żyli tak spokojnie, w sensie takim, że to, co ktoś ma, to nie musimy my mieć. Moje pytanie do Ciebie, widzu, jest takie, gdybyś miał wybrać szczęście, wolność, to co byś wybrał? Całkowite odcięcie się od różnych zobowiązań i życie na 2 walizkach? Czy byś wybrał wykończenie domu rodzinnego, gniazdo rodzinne i zapuszczenie korzeni w jednym miejscu? Jestem bardzo ciekawa, napisz tutaj w komentarzu. Piszcie swoje refleksje na temat tej wolności, na temat szczęścia. To jest bardzo ciekawy, życiowy temat, bo to jest właśnie naszym sensem życia. Ja tak myślę. Sensem życia, wolność i szczęście. Ja jeszcze przytoczę na zakończenie tego filmu kanał, który jest kanałem w języku polskim, kanał Olga Glagolewa. Olga Glagolewa, Rosjanka, która żyje 4 lata w Polsce z rodziną i ona rzuciła wszystko, rzuciła swój kraj i przyjechała mieszkać do Polski. Przyjechała nie za pieniędzmi, nie za rzeczami materialnymi, tylko za wolnością. I ona w naszym kraju się czuje wolna. Więc zobaczcie, jakie tutaj można mieć porównania. Każdy człowiek ma inne wartości swojego życia, inaczej podchodzi do swojego życia. Dla kogoś jest wyjeżdżanie z Polski, wyjeżdżanie z własnego kraju za chlebem, za pieniędzmi i rozstaje się z rodziną i tęskni, a dla innego człowieka wyjechać z własnego kraju jest dla wolności. A w moim przypadku było wyjechać z mojego kraju dla wolności. Nie dla pieniędzy, bo mi nie brakowało nic, tylko dla wolności psychicznej. Ja się czuję wolna, ja jestem częścią tego świata. I tak zakończę ten mój film. Dziękuję bardzo, że zostałeś do końca na tym filmie. Serdecznie Cię pozdrawiam
Jeżeli Ci się film podobał, to napisz mi jakiś komentarz, zostaw łapkę w górę. No i oczywiście, jeżeli nie ma subskrypcji, to zasubskrybuj mój kanał. A ja dzisiaj się z Tobą żegnam i mówię ciao, ciao, ciao.